Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiali o tym na kanale, dlaczego wielka sztuka nie zmieniła obrazu świata. Co takiego się stało, że wielkie dzieła najwybitniejszej ze sztuk, czyli muzyki, chociażby muzyki Bacha, muzyki Mozarta, Vivaldiego, z której możemy przecież w dalszym ciągu czerpać. Dlaczego wielkie malarstwo, wielkich mistrzów malarstwa, wspomnijmy chociażby tylko Leonardo da Vinci, czy tam Raffaella Santi, Michała Anioła, dlaczego ta wielka sztuka nie dokonała żadnego przełomu w obrazie naszego świata, mimo że kształtowała naszą cywilizację od już w tej chwili setek lat. Kanon piękna, którym się otaczamy, czyli także kanon prawdy, bo jeśli coś jest piękne, to jest jednocześnie prawdziwe i dobre. Tutaj mamy tą oczywiście triadę grecką. Ten kanon piękna wywodzi się z Grecji i funkcjonuje także we wszystkich tak naprawdę podręcznikach historii sztuki, czyli każdy, kto idzie na Akademię Sztuk Pięknych, czasami także oczywiście w przypadku filozofii, czy tej gałęzi estetycznej, obcuje z taką definicją, że piękno jest jednością formalnych związków zachodzących między naszymi spostrzeżeniami, czyli mówimy tutaj o harmonii. Dlaczego powstał ten film, albo co było bodźcem do zrobienia tego filmu? Otóż ja w roku 2019, czyli 4 lata temu niemalże, w październiku byłem u Lecha Majewskiego. Rozmawialiśmy wcześniej telefonicznie oczywiście i tak dalej. Umówiliśmy się z Lechem Majewskim na rozmowę. Zaprosił mnie do swojego domu w Katowicach przy Spodku. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami, książkami. Lech Majewski dał mi nawet swoją książkę taką o tytule Pejzaż intymny z dedykacją. To Państwu oczywiście pokażę, dla mnie z dedykacją i dla mojej małżonki. Bardzo przyjemny człowiek, bardzo przyjemna też to była rozmowa, może mniej konstruktywna, ale ja już nie będę się czepiał, drodzy Państwo, szczegółów, bo ja to szczegółów czepiać się lubię. Lubię się czepiać szczegółów szczególnie. No, masło maślane z tego wyszło, tautologia. I teraz, drodzy Państwo, chciałbym zwrócić się do tego, co Lech Majewski w swojej książce mówi. Jest tutaj, to jest taka książka Pejzaż intymny, to jest taka książka autobiograficzna. Na przykład możemy się dowiedzieć z tej książki, jak to Lech Majewski, który zrobił też dużą karierę na Zachodzie, w Polsce mniej, jest nieszanowany w Polsce, na Zachodzie bardziej, spotkał Kevina Costnera, który tam próbował się na castingi przeróżne gdzieś tam dostawać, żeby wielkie role następnie odgrywać tam w tym hollywoodzkim kinie, w tym festiwalu fałszu. Lech Majewski opowiada, że spotkał tego Kevina Costnera, który jeszcze nie był w ogóle znany i tak dalej. Dużo takich historii. Ale my zajmujemy się dzisiaj sztuką, więc będziemy z tej książki parę cytatów Państwu przedstawię, a potem jeszcze komentarzem zechcę obłożyć te cytaty, no i oczywiście książkę Lecha Majewskiego, Rozmowy o świecie i o sztuce. Lech Majewski jest reżyserem, pisarzem, bardzo poczytnym, napisał wiele powieści, pisze eseje, wypowiada się na tematy, spektrum jest naprawdę potężne, bo od filozofii, psychologii, matematyki i tak dalej. W jego filmach bardzo dużo mamy takich niuansów właśnie związanych z metafizyką. Dodatkowo jest jeszcze poetą, jest także malarzem, jest rzeźbiarzem. W jego domu widziałem także rzeźby, które sam zresztą stworzył. I teraz, drodzy Państwo, te cytaty polecimy z Lecha Majewskiego i zaraz będzie potem mój komentarz. Niestety
XX wiek niczego innego nie robił, mówi Lech Majewski, w kontekście tego, że jak sam stwierdza, prawdziwa sztuka skończyła się na początku XX wieku. Tylko nieudolnie naśladował jego destrukcję. Rozwalił piękno, kanony, proporcje, zniszczył to, nad czym pokolenia artystów pracowały przez setki lat. To jest bardzo ważne zdanie. Proponuję Państwu je już teraz zapamiętać. Pracowały przez setki lat. Gdy przyjrzymy się rozwojowi sztuki w XX wieku, to zobaczymy, że postać ludzka została z niej wyrugowana. Zastąpił ją atak kolorów i abstrakcyjnych form na płótno, form połamanych, zdezintegrowanych przez artystów z siekierami, którzy porąbali istniejące kanony piękna. Picasso i kubiści, Strawiński i Joyce rozrąbali na drzazgi okręt sztuki pieczołowicie konstruowany przez stulecia i arka zatonęła wraz z nimi. Dziurawe rzeźby Mora, piszczele Giacomettiego, potworne kobiety Willema de Koniga. Człowiek został zmieniony w popiół i miazgę, substancje antycypujące okrucieństwa XX wieku, który zbombardował dywanowym nalotem wszystko to, nad czym z benedyktyńską cierpliwością pracowali artyści i rzemieślnicy w poprzednich stuleciach. Czyli nad zbliżeniem nas do piękna utożsamianego z pojęciami prawdy i wiary. Pojawia się, proszę zwrócić uwagę, po raz kolejny to zdanie, nad czym pracowali ci ludzie przez te wszystkie stulecia. I te kanony zniszczenia pisze Lech Majewski w roku 2018 w swojej książce Pejzaż intymny, którą mi ofiarował. I na jednej stronie powtarza 3 razy to samo zdanie. Tam w ogóle chyba nie było redaktora, który by nad tym oczywiście sprawował jakąś pieczę, bo te powtórzenia są po prostu bezsensowne. No, na jednej stronie wypowiedzieć 3 razy to samo zdanie. Nawet jeśli użyto innych wyrazów, to to samo zdanie 3 razy jest zupełnie niepotrzebne. Obalono stan łaski w sztuce, zanegowano istnienie Arkadii. Zmieciono transcendencję, rozbito formę. Artysta jest zdany na bestialstwo współczesnego świata. Przeszłość, tu bardzo ważne, miała też swoją dozę okrucieństwa, ale nie była ona tak horrendalna jak w XX wieku, czego przerażającym zwiastunem stała się masakra gazem musztardowym w okopach I wojny światowej. Ciało człowieka zostało porąbane, posiekane i spalone na obrazach, w rzeźbach i na wojnie. Zawsze istniały wojny, ale nigdy nie miały tej skali przemysłowej i nie towarzyszyło im takie zobojętnienie jak w XX wieku. Artyści w XX wieku dokonali ataku na figurę ludzką. Rozłupali formy, rozdarli ciała, rzucili się w ekspresyjną deformację, a potem w abstrakcję. Człowiek ze sztuki wyparował. I w zasadzie, drodzy Państwo, do cytatów z Lecha Majewskiego, z tej książki Pejzaż intymny, z tych 2 stron, które wybrałem dla Państwa, chciałbym się dzisiaj odnieść. I czego, drodzy Państwo, tak naprawdę nie zauważył Lech Majewski? Przez kilkaset lat, a nawet powiedziałbym, że przez tysiące lat próbowano budować kanon piękna, o czym wspominałem na początku tego filmu, zamykający się w definicji, że piękno jest jednością formalnych związków zachodzących między naszymi spostrzeżeniami. Z taką pieczołowitością, z taką estymą, czy nawet, jak mówi Lech Majewski, z benedyktyńską precyzją mnicha. To wszystko nagle w jednej chwili się zawaliło.
pojawili się artyści, którzy zdecydowali się te standardy łamać. Zastanówmy się teraz, drodzy Państwo, co decyduje o tym, że tak naprawdę coś zaczyna się w naszym życiu walić. Na przykład nasz związek partnerski przestaje działać, czy przestaje funkcjonować. Przyjęliśmy jakieś dyrektywy, które miały stanowić o powodzeniu naszych relacji, a to czas, drodzy Państwo, zweryfikował to, czy ta relacja ma przetrwać, czy nie. Jeśli ulegliśmy fałszywemu kanonowi piękna, który został narzucony na nas przez naszych przodków, jakoby to piękno miało być tym jednością formalnych związków zachodzących między naszymi spostrzeżeniami i ustawicznie ten kanon piękna był wyprowadzany na powierzchnię jako coś optymalnego, czego Lech Majewski w ogóle nie widzi, to w końcu przyszedł czas, że zweryfikował to stanowisko i zburzył je całkowicie. Pojawili się artyści, o których mówi Lech Majewski, że wzięli siekierę i porąbali całkowicie formę ludzką. I tutaj dopiero, drodzy Państwo, na arenę wydarzeń wchodzi król pustkowia i będzie o tym problemie opowiadał. Porąbali formę ludzką. Dlaczego porąbali formę ludzką? Drodzy Państwo, piękno naszego świata, o czym na kanale już mówiłem wielokrotnie, bo starzy widzowie już się domyślają, co za chwilę powiem. To nie jest poszukiwanie harmonii, dlatego wielka sztuka nie była w stanie zmienić obrazu tego świata. Wielki artysta, który przedstawiał nam wielkie dzieło swojego życia, czy to Bach, czy Mozart, czy Vivaldi, Beethoven już mniej, bo on był trochę postrzelony, wielu ludzi, chociaż miał melodie, nazwijmy to komercyjne dzisiaj, ale był nieco innym artystą, może gdzieś tam z boku, chociaż też sławny. Ale ci ludzie schlebiali ludzkiemu podziwowi. Czynili nas, tak jak wielcy malarze, gdzieś tam na freskach w kaplicy sykstyńskiej, czynili nas jedynie poddanymi siebie. Kiedy król pustkowia przyjdzie i rzuci światło na wasze zaciemnienie, obrazi was. Wielokrotnie mówiono: ty, król pustkowia, ty jesteś zwykłym chamem, niewychowanym. Zburzy harmonię istniejącej rzeczy. To się ludzie od niego odwrócą. Ale jeśli król pustkowia byłby milutkim misiem, misiaczkiem, takim milutkim po prostu, o, miły misiu, który wlewa tam miodku do uszu, ale będzie dobrze, ale będzie wspaniale, to ludzie od razu biliby brawo. Tak jak na kanale Klaudii Specbabki. Ona potrafi zrobić z tego wspaniały użytek. Wtedy byłoby dobrze oczywiście. Natomiast zburzenie harmonii, połamanie, jak nazwał to Lech Majewski, ludzkiej formy, sprowadza się do tego, że powstaje prawda. Forma się nie łamie jednoznacznie. O czym nie wiedzieli artyści na początku XX wieku. Oni działali, nazwijmy to, podświadomie. Nie mieli pojęcia, bo przecież nie ma idei w historii ani świata sztuki, ani kultury, ani filozofii, ani polityki, o której mówi król pustkowia. Nie ma i nie znajdziecie. Burzyć formę i łamać formę, cały czas ukazywać to, co jest jeszcze niedostrzeżone, gdzie zabijamy w nas samych nasze ułomne stanowisko dotyczące tego, co miałoby o tej prawdzie, o tym dobru czy o tym pięknie stanowić. Więc tego Lech Majewski nie rozumie, twórczej pracy na rzecz rodzenia prawdy. Ja, drodzy Państwo, dzisiaj widzę to i to do Państwa mówię.
Jutro powiem do Państwa coś jeszcze, co zobaczyłem na przykład po nakręceniu tego filmu. Znowu forma zostanie zburzona, mimo że dzisiaj przyjmiecie taką formę jako funkcjonalną dla naszych relacji. Każdego dnia możemy zobaczyć coś, czego wczoraj nie widzieliśmy. A ta wielka sztuka przyłożyła nam karabin do głowy po prostu. Piękny obraz namalowany, przed którym możesz już tylko klęknąć. Gdyby ten artysta namalował coś, co byłoby dla Państwa obraźliwe, to byście Państwo nie przyjęli tego artysty w poczet po prostu królów sztuki. Dlatego Lech Majewski mówi, że XX wiek, wiek wojen. Twierdzi, że zginęło tyle ludzi, było tyle bestialstwa. Proszę Państwa, Kościół katolicki wymordował tylu ludzi, że ani Stalin, ani Hitler, ani Chingis Khan ma na swoim koncie około 50 milionów zabitych ludzi. Hitler 6, Stalin 30, niech będzie. Chingis Khan oczywiście też dużo, Churchill porównywalny do Hitlera. Cała nasza cywilizacja to jest ogrom zbrodni, o których Lech Majewski nie wspomina w swojej książce, a działa nawet, powiedziałbym, wymijająco w tej kwestii. Lech Majewski w ogóle nie rozumie problemu zła moralnego, że to zło moralne, które miało od tysiącleci służyć postępowi, czyli zwracaniu się przeciwko ludziom, którzy mają dojrzewać w prawdzie na najwyższym szczeblu ewolucji. To już nie jest walka o przetrwanie, to już nie jest walka o poszukiwanie przyjemności, to już nie jest bredzenie o symbolach w sztuce, że na obrazie pojawiła się gałązka oliwna, która jest symbolem czegoś tam czy innego, z reguły jakiegoś tam pokoju. Picasso malował gołąbka, który stał się symbolem pokoju całego świata. Kolejny bałwan, już to nazwę w ten sposób, który nie rozumie założenia sztuki. Sztuka ma burzyć po to, żeby powstawało zawsze coś, czego nie widzimy do tej pory. I każdy powinien działać w ten sposób, ale nie na zasadach ignorancji. Albo widzi mi się, że on szpilki założył i on pokazuje się, facet w szpilkach, prawda, i paraduje tutaj, jaki to on jest wolny. To jest wszystko bzdurą kompletną. To mają być merytoryczne argumenty, które mają nas do góry podnosić. Ja bardzo często na kanale o śmierci mówię i ta śmierć ma być doświadczeniem właśnie ujrzenia własnej głupoty i każdy człowiek ma prawo w tym właśnie procesie uczestniczyć. Jeśli tego człowieka uczyni się jedynie podporządkowanym standardom już istniejącym, gdzie on ma tylko możliwość do tego, żeby namalować obraz w kategoriach obrazów, które już powstawały, czyli musi rywalizować z wielkimi malarzami tego świata, rzeźbiarzami itd., z muzykami. Bacha już się nie da pokonać po prostu. Nie da się Bacha pokonać. Możesz być muzykiem, ale Bacha nie pokonasz. Ale znajdując własną formę ekspresji, o czym mówię na przykład w tym filmie, który na kanale na karcie u góry się pojawił, znajdując własną formę i rzucając światło na ludzkie zaciemnienie, kiedy obrażamy ludzi, ale nie po to, żeby ich skrzywdzić, żeby ich sponiewierać, tylko żeby ich do góry podnieść, wtedy materializuje się w naszym doświadczeniu sztuki także zło moralne. I to jest gwarancją tego, że to zło nie przeistoczy się następnie w zło destruktywne i nie wybuchnie wojna, jakikolwiek konflikt, bo będzie taka aktywność regulowana przez prawo. Natomiast jeśli te standardy zostały niewłaściwie przemyślane, niewłaściwie ugruntowane, to w końcu przyszedł czas, że przyszli także ludzie i zaczęli to wszystko, jak Lech Majewski mówi, siekierami rąbać. Ludzką formę,
która się domagała tego, żeby ją porąbać, bo czasy wielkiej sztuki, do której zwraca się Lech Majewski, bo Lech Majewski odwiedził chyba wszystkie muzea w ogóle świata. To były czasy, które obrazu tego świata nie zmieniły. I nie ma sensu kurczowo się trzymać po prostu tego, jakoby miało dojść nagle teraz do powodzenia w tych sprawach. Religia, która obwieszcza, że dobro jest najwyższą wartością, dobro jako sympatia wszystko przenikająca, eliminując jednocześnie moralne zło na służbie kulturowego postępu, sama z drugiej strony wytwarza zło destruktywne, bo to religia, drodzy Państwo, wytworzyła szatana. Gdyby dzisiaj religia miała się przyznać do swojego błędu, to straciłaby formalnie wszystkie wpływy, jakiekolwiek, żeby swoją hegemonię na górze oczywiście rozpościerać. Jaka to wielka, wspaniała religia, która rozumie Boga, która w istocie Boga w ogóle nie rozumie. Nie zna istoty i natury Boga, o której mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. I teraz wam coś powiem, jeszcze na koniec. A mówię to przede wszystkim do tych ludzi, którzy są intelektualnie upośledzeni, są impotentni. Jakiś robak mi tu na okulary wszedł. Drodzy Państwo, Bóg jest i nie ma Go jednocześnie. Rozumiecie to? Wszyscy mamy przeświadczenie Boga. Jest i nie ma. Jest. Wiemy, że jest, ale jednocześnie Go nie ma tutaj. To jest prawda, która jest w trakcie powstawania. Jest i nie ma. Dzisiaj dowiecie się Państwo czegoś, czego nie widzieliście wczoraj. A wówczas to dzisiejsze jest, jutro będzie nie ma, czyli nie jest. I to jest dopiero droga człowieka. Na tym opiera się ten, nazwijmy to, ambaras, twórczy niepokój na drodze rodzenia prawdy, który od tysiącleci w naszym świecie nie został zaprzysiężony, dlatego mamy wciąż problemy ze sztuką i z estetyką. Niestety, bardzo jest mi, drodzy Państwo, przykro, ale tych problemów nigdy już nie rozwiążemy inaczej. Nie ma sensu kurczowo trzymać się tego. Nie ma sensu. Co nie przynosi nam satysfakcji, rozwiązania, nawet w obliczu tego, że kanon piękna, jak mówi Lech Majewski. Tu jeszcze sięgnę po tę książkę. Lech Majewski mówi kanon piękna, oczywiście kanon prawdy, dobra i wykłady Lecha Majewskiego też można sobie w internecie pooglądać. Cóż to znaczy tam ta świeczka na tym obrazie, cóż to znaczy to winogrono, ta oliwka, gałązka oliwna i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, drodzy Państwo, chodzi o nieprzyjemną rzecz. Bardzo nieprzyjemną rzecz. Gdy się na własne zaciemnienie otwieramy, to wtedy musimy sami siebie skrzywdzić. I ludzie mają światu naprawdę dużo do powiedzenia, mądrych rzeczy, ale jeśli się ich temperuje, jeśli się ich ciosa albo wbija się jak siekierką drewniany kołek w ziemię, żeby powtarzali jedynie to, co za prawdę zostało uznane, to następnie musimy się liczyć z niepowodzeniem w tej naszej ludzkiej sprawie. Zapamiętajcie Państwo, tak zwana wielka sztuka, którą tak chcieli się otaczać naziści w XX wieku. Oni wszystkie muzea grabili po prostu na całym świecie. Dlaczego? Przecież to powinno być dla nich odrażające. A okazuje się, jak król pustkowia wielokrotnie mówił, zło się przeciąga. Wielcy mistrzowie czynili nas poddanymi tak samo jak nazista,
który przystawiłby nam karabin do głowy. Takie są, drodzy Państwo, fakty w tej sprawie. Nic więcej zrobić się już nie da. Piękno to nie jest harmonia. Na zasadzie tego, co mówiłem w przypadku Boga, jest i nie ma. Harmonią jest jednocześnie to, co burzy harmonię. Ale nie po to, żeby ją zniszczyć, żeby doprowadzić do destrukcji, o czym Lech Majewski w swojej książce nie wspomina. Dlaczego miałby wspominać o tym? Czy on przemyślał te sprawy? Nie przemyślał. Właśnie na tym polega ten paradoks. Na tym polega ten paradoks. Harmonia, twórczy niepokój, burzenie harmonii i niedoprowadzanie do powstania obozów koncentracyjnych. A my żyjemy już dzisiaj w takim właśnie obozie koncentracyjnym. Nowożytnym, gdzie już nawet drutów kolczastych nie trzeba roztaczać, bo wszyscy zostali w tym obozie skrępowani. Boją się czegokolwiek powiedzieć, żeby nie zostać na margines po prostu wyrzuconym. I Lech Majewski niestety, ale popełnił tutaj poważny, intelektualny błąd, co nie zmienia faktu, że Lech Majewski jest Lechem Majewskim, a ja jestem tylko królem pustkowia, który wytyka błędy popełniane przez ludzi dużo starszych ode mnie, bo Lech Majewski ma chyba z 70 lat, a ja jeszcze nie mam 50 lat, więc to jest w zasadzie taki mój, moglibyśmy powiedzieć, w takiej odległości wiekowej jak mój ojciec. Tego dotyczył, drodzy Państwo, film, jeśli chodzi o kwestie ideologiczne. Zarzucano mi wielokrotnie, że moich książek wydawcy nie chcą wydawać, dlatego że ja obrażam ludzi. Ale ja ludzi w ogóle nie obrażam, drodzy Państwo. Ja bardzo szanuję ludzi, a w szczególności szanuję tych ludzi, którzy szanują imię prawdy. Zachęcam do wspierania kanału Króla Pustkowia, zachęcam do zapoznania się z materiałem, który na ekranach końcowych się pojawi, a jeśli chcecie, do zakupu mojej ostatniej książki, Najlepszy z możliwych światów, gdzie temat wykładam oczywiście jeszcze głębiej, a co ciekawe, nie mogłem liczyć na to, żeby moja książka została wydana tak jak książka Lecha Majewskiego w domu wydawniczym Rebus. Szkoda. Kłaniam się nisko. Król Pustkowia, Jerzy Kaśków.